początku w ogóle oni powiedzieli, że to dziecko się nie nadaje do tańca. Powiedziałam, że jestem tancerką, ale nie Aha. rozwinęłam tego tematu. Mhm. No i pan tak powiedział, no to musi być pani zmęczona, no bo wróciła pani nad ranem do domu. Każdy zawód tancerza się w pewnym momencie kończy. Każdy musi być gotowy, żeby zejść ze sceny. Bardzo by mi zależało na tym, żeby właśnie taki body shaming już, żebyśmy Mhm. to zostawiali. Dzisiaj moją gościnią jest Karolina Leg, solistka Teatru Wielkiego w Łodzi. Cześć, miło mi bardzo. Generalnie też możecie mnie kojarzyć z nazwiska Urbaniak, ale już od jakiegoś czasu jest Lek, więc Więc tym nazwiskiem się posługujesz teraz. I twój dokładnie. mąż chyba też jest tancerzem, prawda? Tak, tak, obydwoje jesteśmy solistami w Teatrze Wielkim w Łodzi. Czy bycie w związku z tancerzem, pracowanie w tym samym miejscu, na tym samym, powiedzmy, poziomie, tak, bo jesteście solistami, czy to jest problem, czy zaleta? Wiesz co, nam to zdecydowanie bardzo dużo ułatwia, bo siebie rozumiemy nawzajem, rozumiemy swój tryb życia i rzeczywiście lecimy tym samym trybem, więc jak mamy jakieś ciężkie spektakle, nawet jak zdarza nam się, że tańczymy razem, gdzie to jest w ogóle strasznie ciężkie dla nas, bo wtedy tam mamy jakieś dyskusje i różne rzeczy, ale generalnie ten poziom zrozumienia, jeżeli chodzi o taką codzienność, jest zdecydowanie łatwiejszy, bo nie musimy sobie nawzajem tłumaczyć takich podstawowych rzeczy. Mhm. I też jeżeli chodzi o taki proces wsparcia, każdy z nas rozumie, z czym ta druga osoba się mierzy, więc też gdzieś tam możemy sobie pomagać nawzajem, nawet jak nad czymś pracujemy, to czasami gdzieś tam siebie oglądamy nawzajem i staramy tak motywacyjnie pchać, że tak powiem, w przód jeszcze, nie? Czyli jest to jednak zaleta dla ciebie duża. W naszym przypadku tak, ale wydaje mi się, że to jest zdecydowanie sprawa indywidualna. Każdy do tego podchodzi inaczej, ale tak, taką ciekawostkę Wam powiem, że jak jesteśmy w pracy, to raczej na próbach, jak tańczymy razem, to spędzamy razem czas, ale gdzieś tam w pracy każdy też ma swoich znajomych i tak, no nie siedzimy cały czas razem, nie? Mimo tego, że pracujemy w jednej instytucji, to nie spędzamy cały czas czasu razem, więc to też nie jest tak, że jesteśmy ze sobą calutki czas. A na przykład w domu też rozmawiacie o tych waszych spektaklach, że na przykład, nie wiem, krytykujecie siebie nawzajem, że tutaj to nie poszło, to mogło być lepiej, czy raczej w domu już zupełnie odcinacie się od pracy? Wiesz co, bardzo to różnie bywa. Zdarza się tak, że przynosimy pracę do domu, więc jak nawet, nie wiem, mamy, tak ostatni przykład, robiliśmy Romeo i Julię, co tańczymy razem na scenie i rzeczywiście jak robimy próbę całości, że gdzieś tam ta scena jest bardzo wymagająca, bo Romeo i Julia ma taką scenografię, że tańczymy na pochyłej scenie. No to rzeczywiście jak wracamy do domu, bo w pracy później nigdy nie ma czasu, no to jeszcze sobie omawiamy rzeczy, co chcemy zrobić lepiej, albo co moglibyśmy poprawić na kolejną próbę. Ale generalnie tak w życiu codziennym to staramy się oddzielać pracę od domu i gdzieś tam dawać sobie też taką przestrzeń mentalną, bo jest to bardzo ważne też w regeneracji umysłu i wydaje mi się, że to jest trochę dla takiego naszego zdrowia, żeby gdzieś tam mieć takie życie poza pracą. Wspomniałaś, że potrzebujesz takiej regeneracji psychicznej. Czy balet jest bardzo obciążający mentalnie, że po prostu tancerka w okresie wakacji musi sobie zrobić taki detoks od pracy? Wiesz co, zdecydowanie robię sobie detoks od pracy, ale tak bardziej pod kątem dbania o siebie i w celu naładowania baterii na przyszły sezon, ale nie męczę się psychicznie tym, co robię, bo gdzieś tam kocham to, co robię, jest to moja pasja
Więc bardzo się cieszę, że taniec właśnie całe życie, że tak powiem, dążyłam do tego, żeby to była moja pasja i jestem przeszczęśliwa z tego, że to wszystko się ułożyło w ten sposób. Zawsze się gdzieś tam śmieję, jak coś tam tańczę, że ta mała dziewczynka, co na początku startowała, by nie uwierzyła, że tak Mhm. powiem, że tak się dzieje w tym momencie. Ale rzeczywiście ja jestem osobą bardzo zadaniową, więc cały rok, cały sezon artystyczny pracuję od wyzwania do wyzwania, czyli od roli do roli, od spektaklu do spektaklu i gdzieś tam to się takie toczy koło, że nie czuję tego zmęczenia, wręcz wpadam w taki wir i zawsze jak się zatrzymam, jak się zaczynają wakacje, no to jestem chora. I teraz też jeszcze nie wiem, czy słyszycie, ale mam taką minimalną chrypę, więc gdzieś tam zawsze mój organizm jednak się upomina, że jednak dużo zrobiliśmy przez te 10 miesięcy, ale naprawdę to kocham, więc nie ma co narzekać, bo rzeczywiście uważam, że mam szczęście, że mogę pracować w zawodzie, bo jednak wszyscy absolwenci szkół baletowych, gdzieś tam jak się jest w tej ostatniej klasie maturalnej, to dużo osób właśnie boi się, czy tą pracę Mhm. dostanie, że gdzieś tam jest to naprawdę ogromny stres, jest to ciężkie i ja naprawdę cieszę się, że dostałam tą pracę i że mogłam się rozwijać, bo mój największy rozwój jako artystki pod względem technicznym, też świadomości, emocjonalnym właśnie nastąpił w teatrze. Mhm. A zawsze chciałaś być tancerką klasyczną? To było takie twoje marzenie od kiedy pamiętasz, czy po prostu ono gdzieś tam później przyszło? Generalnie taki pomysł na szkołę baletową pojawił się bardzo wcześnie, bo pojawił się jak miałam jakieś 6 lat. Brałam udział w Teatrze Wielkim w Poznaniu, w spektaklu Mhm. Dziadek do Orzechów i byłam małym aniołkiem. Właśnie wtedy Aha. potrzebowali małych dzieci, żeby były aniołkami. I moja mama pracuje w teatrze, co prawda śpiewa, więc totalnie inna Aha. branża, ale właśnie wtedy że ja byłam taka malutka, no to ona też brała udział w tym spektaklu, więc chodziłyśmy sobie razem. No i ja zawsze w akcie, jak są śnieżynki, to te aniołki, śnieżynki tańczyły z przodu, panie, a te aniołki siedziały z tyłu z saniami dla Klary i właśnie dziadka księcia. No i ja w pewnym momencie wróciłam do domu i mówię do mojej mamy, że ja bym chciała tańczyć jak te panie, bo mi się tak Aha. spodobało to, one tak pięknie tańczyły. No i moja mama w ogóle była przerażona tym pomysłem. Po pierwsze powiedziała, że nie ma takiej opcji, że na pewno nie, no bo Mhm. dokładnie wiedziałaś, no, z czym ten zawód się je i jak bardzo jest on wymagający i jak trudna jest ta droga, żeby w ogóle skończyć szkołę, zaczynając od tak samego początku. No ale gdzieś tam w czasie też miała koleżankę, z którą porozmawiała, co właśnie miała podobny pomysł i tam rodzice się nie zgodzili, więc moja mama stwierdziła, że nie będzie mnie zatrzymywać, że no, że po prostu da mi tą szansę, że spróbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc pomysł na taniec pojawił się bardzo wcześnie. Mhm. Później konsekwentnie dążyłam tą drogą szkoły baletowej i całe życie gdzieś tam bardziej darzyłam miłością ten balet, że rzeczywiście zawsze jak były jakieś repertuary, już później w szkole w Warszawie, no to zawsze gdzieś tam ja byłam tą osobą pokazującą się w technice tańca klasycznego. Później dostałam pracę i w tej pracy, jak robiliśmy Carmina Burana, to był mój drugi sezon, zostałam obsadzona w rolę chorej dziewczyny. I w pewnym momencie zauważyłam, że ten taniec współczesny mnie tam gdzieś porywa, że zaczynam Mhm. to bardzo lubić, zaczęłam się w tym bardzo odnajdywać i gdzieś tam poczułam, że mogę wyrazić więcej siebie, że tak powiem, jest dostępna większa forma ekspresji, że no, technika tańca klasycznego wspomaga bardzo taniec współczesny, ale że tam można trochę więcej sobie poszaleć, więcej poczuć. Mhm. No i bardzo, bardzo to polubiłam i gdzieś tam zaczęłam też się rozwijać pod tym kątem współczesnym. Też jest fajne, że właśnie u nas w teatrze lecimy na taniec klasyczny i taniec współczesny. Mamy obie techniki w repertuarze. Gdzieś tam rzeczywiście te spektakle są bardzo wymieszane, tak jak już wcześniej wspominałam.
więc gdzieś tam moje serce pobiegło w stronę techniki tańca współczesnego i Mhm. tak w sumie bardzo, teraz jestem trochę rozdarta, bo gdzieś tam ta Aha. miłość do baletu wróciła, zaraz wam powiem dlaczego, ale przez długi czas ten taniec współczesny rzeczywiście był jako numer jeden. Później przyjechała do nas Sasha Walc stawiać Romeo i Julię. Udało się nam pojechać do Berlina i Barcelony, zatańczyć z zespołem Saszy, Sasha Waltz and Guest, właśnie spektakl Sacre, gdzie jedną częścią prezentowaliśmy duet z Romeo i Julii, Saint d'Amour. I właśnie jeszcze bardziej wtedy moja miłość w ogóle do takiej pracy nad tańcem współczesnym, gdzie pracowaliśmy z tancerzami, którzy na co dzień są już w takim no, bardzo współczesnym zespole. W ogóle byłam w całkowitym wirze miłości do tej Mhm. techniki. Wróciliśmy po wakacjach i mieliśmy zaplanowaną premierę Giselle zaraz na początek sezonu, więc było to trochę szalone też, bo cały czas pracowaliśmy nad techniką tańca współczesnego, cały zespół, a nagle A to trzeba było nagle taka klasyka. tworzyć puenty, tak, i rzeczywiście no Giselle jest to wymagający balet, dwa akty, Bardzo. więc trzeba było gdzieś tam się zebrać i z kolei przewrócić na tą drugą stronę, tak jak ja to mówię. I nikt się nie spodziewał, bo my w ogóle nie wiedzieliśmy, jaka jest obsada, więc ja w sumie w takiej szczęśliwej nieświadomości sobie żyłam cały czas. Te puenty gdzieś tam no były, ćwiczyłam w nich, Aha. ale gdzieś tam nie przywiązywałam aż takiej uwagi do tego. No i później przyszliśmy do pracy. Pamiętam pierwszy dzień w pracy i już mieliśmy próby rano, wieczór wypisane, bo przyjechała pani Renata Smukała-Szulc z Warszawy. Mhm. I pani właśnie Zofia Rudnicka była choreografem, a pani Renatka pracowała z solistami. No i już właśnie panie przyjechały do nas. Patrzę na tablicę, bo mamy takie tablice, jak się wchodzi na salę. No i właśnie są próby rano, wieczór, jest wypisane Rizal, ja patrzę, a tam jest moje nazwisko. Ja mówię, o Boże, jak to? W ogóle ja na początku byłam przerażona, Aha. bo w ogóle gdzieś tam mój mózg odpłynął całkowicie w inną stronę, ale właśnie pani Renatka tak z nami pracowała i naprawdę włożyła ogrom serca i też no, naprawdę przeprowadziła nas przez ten proces, bo u nas w teatrze już niedługo nie było takiego pełnego baletu klasycznego, w sensie Mhm. dwuaktowego, że rzeczywiście było to dla nas wymagające. I właśnie tutaj dzięki pani Renatce to w ogóle było możliwe. I to był ten moment, kiedy moje serce znowu otworzyło się na technikę tańca klasycznego. W sensie ona zawsze tam była, nie? Ale gdzieś tam znowu poczułam się, Była że taki drobny romansik był z tańcem tak, no współczesnym. i Mhm. też poczułam jak gdyby znowu tą taką, takie uczucie, że fajnie mi się to robi, że jest super. I właśnie naprawdę wydaje mi się, że właśnie z tą Giselle przeprosiłam się z tańcem klasycznym Aha. i wróciłyśmy, że tak powiem, do pełnej miłości z tą techniką na nowo, no bo jednak drugi akt Giselle to uwielbiam, kocham Mm. i naprawdę jak to tańczę, to nie jestem w stanie nawet wam tego opisać słowami, ale naprawdę uwielbiam. A czy to było takie trochę też spełnienie marzeń dla ciebie, zatańczenie właśnie takiej głównej roli w takim klasycznym balecie, no takim kanonie w zasadzie tej klasyki? Wiesz co, muszę tak szczerze odpowiadając, to nie do końca, bo zawsze jak myślałam o swojej karierze, Mhm. to bardzo chciałam po prostu mieć pracę. Ja w ogóle zaczęłam Mhm. od tego, że Okej. bardzo chciałam mieć pracę w ogóle w zawodzie. To było Mhm. dla mnie Ale nie taki numer miałaś jakiejś jeden. takiej wymarzonej roli, no nie wiem, Nie, jezioro, łabędzie czy coś takiego? Właśnie w sumie nie do końca, bo ja zawsze bardzo się cieszyłam z tych rzeczy, które, że tak powiem, dostawałam. Nawet jak na początku dołączyłam do zespołu, to każdy spektakl, który mogłam zatańczyć, to bardzo byłam wdzięczna za to, że właśnie mogę, że gdzieś tam odnalazłam tą swoją drogę. I zawsze jak robimy nową premierę, właśnie tak jak to była Giselle, czy teraz Mhm. będziemy robić Kopelię, to ja nigdy wychodzę z założenia, że nie lubię się nastawiać, żebym chciała coś zatańczyć, Mhm. Okej. bo właśnie nie chcę być rozczarowana, a poza tym lubię mieć później taki element niespodzianki, właśnie, że
że jednak się udało i że jednak ta moja praca przez tyle lat została doceniona, bo tak jak już Wam wspomniałam, mój największy rozwój nastąpił właśnie w teatrze, więc ja gdzieś tam wychodząc ze szkoły, to na pewno nie byłabym w stanie zatańczyć tej roli. I tutaj we wrześniu mam dziesięciolecie pracy właśnie w teatrze, w ogóle Mhm. pracy mojej artystycznej. I właśnie ten rozwój nad moją techniką i nad wszystkim dookoła pozwolił mi w ogóle zmierzyć się właśnie z taką rolą i że mogłam dojść do takiego miejsca, więc nigdy nie planowałam, że będę w ogóle solistką. W ogóle to było dla mnie marzenie nieosiągalne, że nawet mi to nie przeszło przez głowę do tego stopnia. Aha. I właśnie też zatańczenie takich ról, że bardziej ja widziałam siebie zaczynając pracę, że jak coś, to bardzo bym się cieszyła tańcząc w ogóle zespół w Giselle, że to jest właśnie mentalnie Okej. taki, wiesz, przeskok w mojej Mhm. głowie, że ja nigdy nie wiedziałam, że moją pracą, bo właśnie ja jestem osobą, która, że tak powiem, z warunków takich początkowych, jak poszłam do szkoły baletowej, no to na początku w ogóle oni powiedzieli, że to dziecko się nie nadaje do tańca. I gdzieś tam ja po prostu jestem tak zawzięta, że jak mi coś nie wychodzi, to ja pracuję nad tym po prostu tyle, ile trzeba i do teraz tak mam, że jak mam z jakąś rzeczą trudności, to ja zostaję po godzinach, potrafię siedzieć cały dzień w Mhm. teatrze i po prostu aż wypracuję, to będę siedzieć i walczyć, więc No to gdzieś tam jest chyba charakterem. ważne w tym zawodzie, prawda? Żeby jednak Trochę no, tak, mieć w sobie dużo takiej pokory i po prostu pracować przez całą karierę, no bo chyba nie ma takiego momentu, kiedy tancerka może stwierdzić, jestem już tak świetna, że nie muszę nic robić. dokładnie, dokładnie. A czym się różni praca tancerki zespołowej, a solistki? Wiesz co, oba stanowiska są bardzo ważne. Mhm. W zespole bym powiedziała, że jest bardzo trudno, bo trzeba tańczyć, na dodatek wykonywać wszystko synchronicznie i pilnować Mhm. się, żeby gdzieś tam czegoś, nie wiem, przez przypadek nie zmienić, no bo różnie się zdarza, każdy ma inny dzień. Jak gdyby każdy musi słyszeć jedną muzykę. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale że tak Mhm. powiem, jak czasami robimy jakieś sceny zespołowe, to niby muzyka gra jedna, ale każdy troszeczkę inaczej ją interpretuje. Mhm. No tak. No i tutaj w zespole naprawdę kluczem jest to, że pilnowanie tych wszystkich formacji, linii, wszystko musi być bardzo synchronicznie, więc tutaj dochodzi ten level taki, że rzeczywiście no, ciężko się tańczy w zespole pod tym względem, że jest to duże takie wyzwanie, że żeby to wyglądało bardzo dobrze, to naprawdę od każdej pojedynczej osoby, niezależnie gdzie ona stoi, gdzie jest umieszczona na scenie, wymaga to perfekcji i to jest takie bardzo, bardzo istotne. Praca nad solistycznymi rolami już tutaj jest inna pod kątem odpowiedzialności. Bym powiedziała takiej, że Mhm. rzeczywiście dźwiga się tą rolę, gdzieś tam trzeba przekazać historię, jakieś uczucia, emocje, no a też trzeba wszystko wykonać technicznie, bardzo dobrze. Więc rzeczywiście Mhm. jest to różnego rodzaju odpowiedzialność, ale i praca w zespole, i praca solisty jest bardzo wymagającą pracą. Tak jak mądre osoby mówią i też, że tak powiem, ja jestem tego zdania, żadnego solisty nie byłoby bez zespołu. No oczywiście, bo ten zespół jednak tworzy Dokładnie. cały A też balet, można powiedzieć, prawda? A też u nas w teatrze jest tak, że i my pracujemy nad solistycznymi rolami i jest kilka obsad, zawsze się wymieniamy. Każdy spektakl ma swój jak gdyby system. I w tych spektaklach, co nie tańczymy solistycznych roli, mamy szczęście, że możemy też się pojawiać w zespole, więc jednak cały czas jesteśmy aktywni na scenie, że nie tylko wychodzimy w tych solistycznych rolach.
ale też właśnie mamy przez to fajny kontakt z tym zespołem, że też nie jesteśmy gdzieś tam odizolowani, bo często Mhm. soliści pracują na innej sali i bywało tak, że jak przygotowujemy jakąś premierę, to tam moje bliższe koleżanki gdzieś tam mijałam się z nimi i dopiero jak wychodziłyśmy na jakąś kawę, to ja miałam takie, kurczę, jak Mhm. ja was dawno nie widziałam, bo niby pracujemy w jednym miejscu, ale się gdzieś tam mijałyśmy, więc ja zawsze też doceniam te próby, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Okej, a pamiętasz ten dzień, kiedy dowiedziałaś się o tym swoim awansie, że teraz będziesz już solistką? Czy to było przerażenie, szok, czy mega radość? Jak to odebrałaś? W ogóle było tak, że jak gdzieś tam tańczyłam już te solistyczne role, bo było tak, że Mhm. byłam w zespole, zaczęłam tańczyć solistyczne role i to takie moją pierwszą taką była właśnie Carmina Burana i później nagle był przeskok o kilka pięter w ogóle trudności, Mhm. bo dostałam Marinę z Greka Zorby, więc gdzieś tam nagle to był taki wyskok daleki i później jeszcze zatańczyłam jedną rolę, bo zatańczyłam Ariadnę w Hubrysie i dopiero dostałam angaż na Koryfejkę. I później sobie tak dalej pracowałam. I tak też znowu te role były i pamiętam, że na początku sezonu robiliśmy premierę z harnasiami. Tam był właśnie Noam Kościelec i harnasie. I właśnie też pracowaliśmy i nagle po spektaklu wyszła pani kierownik i właśnie wyczytała tutaj awanse, że tutaj będę solistką. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to się wydarzy. Też bardzo się cieszyłam, bo miałam gości, miałam rodzinę tego dnia na widowni, więc fajnie się złożyło, że tak powiem, że wszyscy mogli być ze mną w tym dniu. I całkowicie się tego nie spodziewałam, że to się wydarzy wtedy. Ja w sumie była ogromna radość. Gdzieś tam nie Mhm. czułam przerażenia, wręcz byłam bardzo szczęśliwa, że po prostu moja dotychczasowa praca została doceniona, Mhm. ale też mi dało to niezmiernego kopa, że tak powiem, żeby pracować dalej. Więc to nie było Żeby tak, że jeszcze być do, lepszą, iść do dokładnie, przodu. że to było takie kolejne, że po prostu, że dobra, super, dziękuję, ale lecimy dalej. No. Okej. A którą rolę wspominasz jako taką najlepszą z dotychczasowych ról, które zatańczyłaś? Że po prostu się świetnie czułaś w tej partii i świetnie ci się tańczyło i generalnie uważasz, że to był sukces. Już czułam, że mi zadasz to pytanie i jakoś strasznie dla mnie to pytanie jest trudne, Aha. bo nie jestem w No stanie ci wskazać, wielu tancerzy tak odpowiada właśnie, że nie nie są w jestem w stanie stanie wybrać. ci wskazać jednej roli, bo każda z tych ról, mam kilka faworytów, więc może tych Mhm. faworytów ci A no. powiem, bo rzeczywiście mam takie, że gdzieś tam zostały, że mają specjalne miejsce w moim sercu, ale wśród tych faworytów nie jestem w stanie ci wskazać jednej, więc może Okej. odpowiem w ten sposób. Właśnie tak jak już wspominałam, to była ta Marina z Greka Zorby, gdzieś tam Mhm. nie spodziewałam się, że dostanę tą rolę i to była taka rola, która w dość młodym wieku wymagała ode mnie ogromnej dojrzałości scenicznej i mogłam się bardzo dużo nauczyć. I już później, jak tańczyliśmy ten spektakl, robiliśmy ten spektakl, to po każdym spektaklu czułam takie ogromne spełnienie, że Mhm. naprawdę uwielbiałam nad tym pracować i też się rozwijać w tej roli. E, Carmina Burana też bardzo lubię. W ogóle jak tańczyłam i też w zespole miałam przyjemność tańczyć i jako solistka jest to po prostu piękny spektakl. I gdzieś tam jak się kończy ten spektakl, to się przeżywa taki moment katarzis, że rzeczywiście dużo jest tam emocji, że ja jak kończę ten spektakl, to czuję się taka naładowana emocjami i właśnie po już na ukłonach czuję, że po prostu oddałam wszystko publice, co mogłam. Em, Też przewinął się bardzo dla mnie trudny spektakl i wymagający. Był to spektakl Displaced, gdzie tańczyłam duet z Dominikiem Senatorem. Tańczyliśmy cały spektakl, ale właśnie taką naszą główną częścią był ten duet, który był niesamowicie trudny technicznie. On był trochę taki neoklasyczny, korzystał z techniki tańca klasycznego, ale tam też było dużo takich partnerowań zawiłych,
przy czym był on niesamowicie wolny i wymagał opanowania, takiej płynności ruchu, plastyczności i tam po prostu wszystko musiało być na tip-top. I pamiętam, że właśnie jak zaczynaliśmy premierę, to aż zaczynaliśmy tak trochę tyłem do widowni. Dominik Aha, brał mój łokieć i ja stałam i aż sobie tak musiałam odetchnąć, zanim zaczęłam, bo po prostu wiedziałam, że to jest taki no, wymagająca część tego spektaklu i właśnie mhm. wtedy na tej premierze poszło nam wszystko idealnie. Że jak zszliśmy ze sceny, to naprawdę obydwoje mieliśmy takie wow, udało się, w ogóle nic tam się nie wydarzyło, wszystko było super i bardzo uwielbiam ten duet, że dzisiaj go robić, bardzo miło go wspominam. E, Później, tak lecę w kolejności mniej więcej jak to się wszystko wydarzyło. Może nie ma dla Okej. was to sensu, ale właśnie później pojawiła się Romeo i Julia i właśnie dla mnie to w ogóle Romeo i Julia Saszy Waltz to była osoba, o której się uczyłam w szkole, Mhm. więc to też było takie no cudowne, że mogę poznać taką osobę, że gdzieś tam zmierzyć się z jej sztuką, bo też oglądałam jej spektakle na łódzkich spotkaniach baletowych i właśnie bardzo chciałam spróbować zmierzyć się z jej stylem tańca. Właśnie przyjechał jej asystent na casting, bo do tego stopnia to było dla nas wymagające i inny taki rodzaj ruchu, że był przeprowadzony taki pełny casting, że gdzieś tam każde elementy przechodziliśmy. No i właśnie później udało mi się zbudować swoją rolę Julii, bo też tam był duży level emocjonalny i interpretacyjny. No i właśnie z tą Julią mogłam pojechać, popracować trochę z Saszą w Barcelonie i w Berlinie, bo zatańczyliśmy z jej zespołem spektakle Sacre. I to jest dla mnie taki moment, że byłam bardzo szczęśliwa w tym ruchu, że rzeczywiście czułam, że gdzieś tam się spełniam w nim. Później pojawiła się Giselle, gdzie to był dla Mhm. mnie kamień milowy w technice tańca klasycznego, bo jednak tak jak przelecę głową w pamięci w tył, no to były role w puentach, ale nie takie pełnometrażowe, klasyczne spektakle, więc jednak Giselle była moją pierwszą taką rolą z prawdziwego baletu, że tak powiem, takiego Aha. tańca klasycznego, tak, że no, wszyscy znamy Giselle, Giselle no, tutaj zobowiązuje do pewnych rzeczy. Mhm. Na początku, przyznam się szczerze, byłam przerażona, tak jak już wspominałam, właśnie przyjechała pani Renata Smukała-Szulc i właśnie no tutaj ogromne naprawdę ukłony do pani Renatki, bo gdyby nie ona, to by się nie udało, bo Aha. no ogrom cierpliwości, ogrom doświadczenia i też gdzieś tam taki proces, że ja mogłam pani Renacie zaufać w 100% Mhm. i po prostu podążać jej śladem, co jest bardzo istotne w naszej pracy. I rzeczywiście to, w jaki sposób pani Renata nas przeprowadziła przez ten proces i czego nas nauczyła, no to było dla mnie niesamowite. I właśnie dzięki pani Renacie też uwierzyłam, że jednak ta klasyka nie jest taka straszna i że mogę Mhm. w tą stronę. Okej. Em, No, Giselle to jest jeszcze taka rola w ogóle wymagająca aktorsko, no bo tam są ogromne emocje, prawda, na scenie. Giselle się zmienia, tak, z takiej spokojnej, wiejskiej dziewczyny w taką szaloną kobietę, prawda. Potem jest tym Ale duchem. To też było dla ciebie trudne, zagranie tego, właśnie od tej strony właśnie, emocjonalnej. właśnie nie. Właśnie dla mnie najbardziej wymagającą w ogóle w przygotowaniach, dla mnie najbardziej wymagający był pierwszy akt. Gdzieś tam Mhm. ta pierwsza scena walca tutaj, Mhm. może też ze względu na to, jaki mamy repertuar i też jak my się mierzymy i naprzemiennie tańczymy spektakle w bardzo takim już osadzonym stylu współczesnym i nagle trzeba skorzystać na nowo z tych puent, więc to ciało trochę też wariuje, ale też no ja to uważam za plus, bo możemy tańczyć obie techniki. No i gdzieś tam ten pierwszy akt był dla mnie ciężki. Na początku właśnie ta pierwsza scena gdzieś tam
Miałam ogromne skurcze w nogach, w ogóle moja lewa noga to po prostu krzyczała o wsparcie, ale no później już w tym procesie ta noga się wzmocniła i już było Aha. wszystko spoko, ale właśnie ta scena, jak Giselle szaleje i tamten, no to uwielbiam tą scenę, naprawdę to jest dla mnie Mhm. takie, Ona ale jest gdzieś taka tam mocna bardzo. wydaje mi się, że gdzieś tam też lubię takie wyzwania aktorskie i też lubię takie podejście, gdzie Mhm. mogę przekazać emocje i bardzo, bardzo się dobrze w tym odnajduję. A później właśnie ten drugi akt, który już jest taki uduchowiony i bardzo delikatny i też wymaga ogromnej świadomości, było to wyzwaniem, przede wszystkim było wyzwaniem, żeby odnaleźć sobie te prawidłowe ułożenia korpusu, bo to no, też jest taki balet, który tutaj ma swój taki styl, więc też nauczenie się i znalezienie w sobie tych idealnych, że tak powiem, pust, nawet w tych arabeskach, tam właśnie, żeby te Mhm. ręce, głowa pięknie było ułożone, to tam gdzieś tam, jak na początku zaczynaliśmy, no to też to była jak gdyby nauka, był proces nauki, ale później już jak złożyliśmy ten cały drugi akt i robiliśmy go po całości, to naprawdę uwielbiam. I też Mhm. jak kończymy ten spektakl, to jest taka ogromna satysfakcja z całej pracy. Odczuwasz jakąś taką różnicę pomiędzy pracą z polskim choreografem, a właśnie zagranicznym typu Sasha Balc? Że na przykład gdzieś jest łatwiej, trudniej, albo w ogóle jest to jakiś inny styl pracy może, o którym mogłabyś opowiedzieć? E, Wydaje mi się, że nie, bo od każdej osoby, od każdego pedagoga, choreografa, artysty możemy się nauczyć czegoś nowego. I od Mhm. każdej osoby możemy, że tak powiem, wyciągnąć jeszcze te 2 grosze dla siebie i zabrać je ze sobą na przyszłość. Każdy spektakl stawia przed nami innego rodzaju wymagania, że gdzieś tam jest to normalne, bo jest to inny tytuł, inna technika, ale gdzieś tam jak się pracuje na zasadzie tu i teraz i rzeczywiście przychodzi choreograf i ja mu daję swoje 100%, to wtedy w zamian ja też dostaję coś od tej osoby Mhm. i jestem w stanie się czegoś nauczyć, to później mogę przełożyć na przyszłość w swoim dalszym rozwoju, więc też no, nasza praca, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że zawsze się czegoś uczę i zawsze mogę iść dalej i każda osoba, że tak powiem, dokłada swoją cegiełkę do tego, jakim artystą jesteśmy i kim się stajemy później na scenie. A twoja wymarzona rola, której jeszcze nie zatańczyłaś, ale bardzo byś chciała? Nie mam takiej. Nie Nie masz mam takiej. takiej. Nie, nie, bo tak jak już wspominałam wcześniej, że po prostu Nigdy nie ja marzyłaś o żadnej, ale... nigdy nie marzyłam, ale też bardzo, no jednak nie chcę gdzieś tam stawiać sobie też psychicznie, ale również nie chcę później czuć się zawiedziona, więc ja po prostu bardziej na co dzień staram się pracować nad danymi elementami, nad swoimi, że tak powiem, mankamentami i to są moje cele, że ja się rozwijam w aspekcie technicznym i jak przyjeżdżają choreografowie, to właśnie, żeby dać z siebie wszystko i gdzieś tam w pełni się zaangażować nad daną rolą. Mhm. Ale gdybyś mogła wybrać może teatr, taki, no sobie po prostu polećmy totalnie marzenia, jakbyś mogła, wiesz, wybrać taki teatr, w którym byś chciała być solistką, jakikolwiek na świecie. Na pewno jestem bardzo osobą sentymentalną, więc na chwilę obecną kocham moją Łódź. Mhm. Gdzieś tam w tej Łodzi trochę zapuściłam korzenie i naprawdę tak jak nawet przyjeżdża pan Piotr Nardelli, tutaj bardzo znana Mhm. osoba, on u nas prowadzi lekcje z tańca klasycznego, czasami gościnnie, to przyjechał pierwszy raz, jak ja miałam z nim styczność, przyjechał w moim pierwszym sezonie
i ja miałam swoje miejsce przy drożku, no bo każdy gdzieś tam ma swoje ulubione miejsce, nie? Mhm. No to ostatnio był u nas w tym sezonie, no i znowu wszedł na salę i tak się obrócił po tej sali i patrzy się i mówi, a Karolina nadal w swoim miejscu, więc gdzieś tam ja jestem osobą bardzo sentymentalną i też się przywiązuję do danych miejsc, przywiązuję się do ludzi i gdzieś tam wewnętrznie traktuję to miejsce jako po prostu takie moje miejsce, więc naprawdę jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem i jak to wszystko się potoczyło. Też w międzyczasie gdzieś tam, no bo każda kariera, każdy zawód tancerza się w pewnym momencie kończy. Niestety jest to teraz taka przykra rzeczywistość, no bo tutaj ten temat emerytur dla tancerzy, Tak. gdzieś tam wszystko się potoczyło w taki sposób, że każdy musi być gotowy, żeby zejść ze sceny i to jest no dość przykre, też wymagające, no bo całe życie pracujemy nad tym, żeby gdzieś tam być w tym zawodzie, rzeczywiście dużo Mhm. inwestujemy swojej siły, czasu ale no, musimy z tej sceny w pewnym momencie zejść, jest to naturalne, więc przykre jest to, że tutaj te emerytury dla tancerzy już nie istnieją i gdzieś tam jest to temat w tym momencie nieosiągalny, bo no, ciężko by było tańczyć do obecnego wieku emerytalnego. I się tak zastanawiałam, Mhm. co ja będę robić dalej. Wydaje mi się, że to jest ciężkie pytanie dla każdego tancerza, albo mi się wydaje, że to jest ciężkie pytanie. I wiem, że tutaj popularną opcją jest pedagogika tańca i Mhm. właśnie uczenie, ale jak gdzieś tam chciałam spróbować czegoś innego i rok mi zajęło, właśnie rok po szkole zrobiłam sobie taką przerwę, że zajmowałam się tylko tańcem, nie podjęłam żadnych Mhm. studiów, nic takiego i zastanawiałam się, co ja bym mogła robić innego w tym życiu. No i gdzieś tam z mojego charakteru i tak w takim procesie też obserwacji siebie zauważyłam, że gdzieś tam lubię ogarniać sprawy, że nie wiem, zawsze jak coś jest do zorganizowania, gdzieś tam Mhm. nie wiem, coś trzeba zrobić, to nagle we mnie się uaktywnia taki proces, że dobra, to trzeba zrobić tak, to tak, tutaj coś tam, już mam wszystko bardzo zaplanowane i gdzieś tam stwierdziłam, dobra, spróbuję pójść na zarządzanie, gdzie na początku jak trafiłam na te studia, to w ogóle czułam się jak taki ufoludek z innej w ogóle epoki. Ci ludzie też się na mnie patrzyli i w ogóle jak ja mówiłam, że idę do pracy i w ogóle o godzinach swojej pracy albo gdzieś tam o takim swoim życiu, to ci ludzie się na mnie patrzyli i w ogóle skąd ta dziewczyna się urwała. Aha. Ale później już z czasem się wszyscy poznaliśmy i ja też się oswoiłam, że tak powiem, gdzieś tam z takim innym trybem życia, że może rzeczywiście jak powiem, że jestem tancerką, bo zdarzyło mi się raz na wykładach, nie będę już tam mówić dokładnie gdzie i u kogo, bo to Aha. nieważne, ale to było na procesie takim początkowym, że powiedziałam, że jestem tancerką, ale nie Aha. rozwinęłam tego tematu. Mhm. No i pan tak powiedział, a no to musi być pani zmęczona, no bo wróciła pani nad ranem do domu. A ja miałam takie, ale tak miałam takie, wie pan co, ale Mhm. ja tańczę w teatrze w Wielkim Łodzi, tutaj po sąsiedzku, więc no takie wyszło trochę śmiesznie, ale później jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, więc od Że tego trochę czasu, też tak niesmacznie. tak, więc od tego czasu rozwijam dalej swoją myśl i najczęściej mówię, że po Aha. prostu pracuję w Teatrze Wielkim, że właśnie tańczę, żeby już tutaj nie było żadnych różnych aspektów, Żadnych że gdzieś aluzji. no i później tak zrobiłam licencjat i powiem Ci szczerze, że gdzieś tam się wciągnęłam w to i stwierdziłam, że spróbuję swoich sił. Też mi bardzo pomógł COVID w tym. To mogę dodać, Mhm. że to był plus właśnie COVID-ów, że mogłam się zająć studiami, bo tak naprawdę końcówka mojej magisterki była stacjonarnie i podjęłam magisterkę na Uniwersytecie Łódzkim, ale dziennie. Więc było to bardzo Mhm. szalone z mojej strony, bo już wróciłam do pracy, tańczyłam, a jeszcze biegałam pomiędzy na studia w czasie prób, gdzie właśnie sobie tańczyłam jakieś role,
to w tle leciały wykłady i tak jakoś po prostu to życie się toczyło, ale właśnie wtedy bardzo już poszłam w taki HR i przekładałam to i w sumie wiedzę gdzieś tam na pracę właśnie artystów, że bardzo ja to Aha, pod kątem właśnie takim zarządzania w ogóle placówkami kulturalnymi, właśnie okej. takimi zespołami, no bo to też jest istotne, nie? Jednak artyści i nawet zespół baletu, no to jest to jednostka, no u nas liczy prawie 50 osób, w każdym teatrze jest troszeczkę inaczej, no ale ktoś tą grupą musi zarządzać, ta grupa No musi to pewnie. trochę Mhm. sterować, żeby właśnie ten efekt na scenie był jak najlepszy, tak, że tak powiem, od kuchni tam też się bardzo dużo rzeczy dzieje. No i bardzo mnie to wciągnęło i rzeczywiście cieszę się, że się odważyłam się wyjść poza schemat, że tak powiem, że gdzieś Mhm. tam poszukałam wewnętrznie, co ja bym chciała, gdzie bym się widziała. No i Mhm. teraz tak zawsze ktoś się znajdzie i zapyta, a co będziesz robić później? I wszyscy się dziwią, bo ja mówię, no ja bym chciała siedzieć przy biurku i pracować od 8 do 6. No i wszyscy mają takie nie, nie, nie. A ja mówię, że naprawdę w sensie, no może nie tak cały czas, ale no, że naprawdę tak kolejny zawód, w jakim się widzę, no to właśnie chciałabym Mhm. mieć pracę biurową i nikt mi nie chce w to uwierzyć. No tak, to trochę może tak rzeczywiście nie pasuje do tancerki, gdzie tu jest tyle tych emocji, tyle się dzieje, a potem taka no dość statyczna praca, prawda? Tak, no ale rzeczywiście tam, bo też uczę i też teraz wróciłam z Międzynarodowego Festiwalu w Lądku-Zdroju, że rzeczywiście miałam bardzo dużo tych grup, bo policzyłam, że w ciągu 6 dni przeprowadziłam 34 Aha, warsztaty, co łącznie było okej. 39 godzin, więc to w Czyli ogóle było sporo. strasznie szalone. Ale gdzieś tam no, sprawia mi przyjemność nauka, że gdzieś tam jak Mhm. przekazuję tą pasję, bo miałam akurat większość małych dzieci, miałam jedną taką grupę starszą, co ich tutaj stąd pozdrawiam serdecznie, e, ale gdzieś tam to może być dla mnie dodatek. Zresztą też teraz na co dzień łączę i mam kilka swoich właśnie uczniów i też tam prowadzę zajęcia, ale chciałabym to traktować jako taką kontynuację mojej pasji i żeby gdzieś tam tą wiedzę przekładać, niż jako taki główny zawód w przyszłości. Mhm. Teraz są bardzo popularne takie vlogi na mediach społecznościowych, czyli po prostu cały dzień swój pokazujesz, co robisz. To jakbyś miała takiego vloga mówionego nam przekazać, czyli jak wygląda dzień zawodowej baletnicy od rana do wieczora. Jak wstajesz rano, to która to jest godzina na przykład? Em, Przez to, że mieszkam dość blisko teatru, to aż tak wcześnie nie Aha. wstaję. Też zależy, czy to jest już taki dzień, gdzie jestem już zmęczona i już ten spektakl gdzieś tam Mhm. nadchodzi, bo my pracujemy w systemie rano-wieczór w Łodzi, czyli pracujemy Mhm. 10, 14, 18, 22. Więc Okej. rzeczywiście czasami jak się siedzi do końca, do tej 22, no to rano jest ciężko wstać, ale No. wstaję gdzieś tam koło 8:30. A, no to nie. Później szybko się dość zbieram od rana, więc to też jak potrzebuję więcej czasu, to wstaję koło 8 i staram się wyjechać koło 9, tak żeby koło tej 9:30 być już na sali. Oczywiście w praktyce nie zawsze mi to wychodzi tak idealnie, bo mam swój taki rytuał, to wam się przyznam, wiedzą tylko o tym osoby, z którymi pracuję, więc to tutaj pierwszy No. raz, że tak powiem, wyjdzie publicznie, że Okej. jak przychodzę do teatru, wchodzę do garderoby, to zanim w ogóle pójdę na salę, nawet jakbym miała być na tej sali troszeczkę krócej przed lekcją, Mhm. zawsze sobie robię kawę i idę do mojej koleżanki i zawsze sobie musimy chwilę porozmawiać. To jest takie Mhm. nasze, wydaje mi się, że to jest też takie nasze rozluźnienie, że gdzieś tam Mhm. też, nie wiem, po prostu tak mamy. I później sobie z tą kawką wędruję właśnie do góry na 4. piętro, bo nasza sala baletowa jest na 4. piętrze. No i tutaj się rozgrzewam do lekcji. O godzinie 10 zaczynamy lekcję. Lekcja tańca klasycznego u nas trwa około godziny 15, zależy, bo też jak mamy Mhm. jakieś próby, gdzie potrzebujemy więcej czasu, to ta lekcja jest skrócona do godziny,
ale tak mniej więcej godzina 15, później mamy przerwę, czas, żeby coś zjeść, bo ja zawsze po lekcji już jestem strasznie głodna, mimo tego, że jem śniadanie. To po lekcji to już muszę coś zjeść, więc najczęściej jem coś, przebieram się i później lecimy na próby. Próby trwają do godziny 14. Czasami zdarza się, że skończymy szybciej, więc to też bardzo, bardzo różnie bywa Mhm. i mamy przerwę od 14 do 18. Właśnie wracamy do domu, jemy obiadek, trochę odpoczynku. Jak jest bardzo ciężka próba wieczorem, to potrafię się na chwilę położyć, żeby gdzieś tam ten mózg na nowo się zregenerował. No i gdzieś Mhm. tam koło 17 wyjeżdżamy do teatru, żeby jeszcze się rozgrzać przed wieczorną próbą. Na wieczornej próbie też pomiędzy mamy przerwy, no i później kończymy wieczorem, więc wracamy do domu. Gdzieś tam jakaś szybka kolacja, gdzieś też trzeba ogarnąć dom, więc zawsze po kolacji jeszcze szybka akcja kuchnia, bo Mhm. rano jak wstaję, to lubię mieć posprzątane, więc akcja kuchnia i później się kładę spać, więc rzeczywiście jak ten tydzień tak leci, że rzeczywiście pracujemy w dwóch blokach, bo zdarza się, że mamy wieczory wolne, nie? Więc Mhm. jak nie ma takiej potrzeby, żebyśmy pracowali rano wieczór, no to przychodzimy tylko rano do pracy i mamy wieczór wolny. Zdarza się też, że mam tylko rano lekcję i na przykład próbę całości wieczorem, więc przychodzę na lekcję, później mam tą przerwę dość dłuższą i wracam na wieczór, więc to jest bardzo, bardzo elastyczny ten czas pracy i jak to wygląda. Później, jak mamy spektakle, to zawsze przed spektaklem mamy tak zwaną gotowość do spektaklu, czyli godzinę przed jesteśmy sprawdzani, czy rzeczywiście Mhm. wszyscy są w pracy, no bo gorzej jakby kogoś nie było, tak? No to też Tak jednak się nie jest pojawia. taki aspekt, że no, czy A nikt nie odszedł. zdarzyło się tak kiedyś, że ktoś się nie pojawił E, przed Przez spektaklem? to, że przez jakiś czas teatr eksperymentował z godzinami, o której zaczynam spektakle, bo jak ja na przykład przyszłam do teatru, to one były około 19, w niedzielę Mhm. były o 18 i teraz jesteśmy w trybie, że spektakle są o 18:30, a niedzielne są o 17. Więc jak jest Aha. ta niedziela, tak zmienili tą godzinę, no to rzeczywiście sobie gdzieś tam nawzajem przypominaliśmy, że słuchajcie, jutro na 17, czyli musicie Aha, być dość okej. wcześnie. Więc zdarzyło się, że gdzieś tam ktoś się spóźnił, bo po Ktoś prostu zapomniał po prostu. Mhm. pomyliły mu się dni, czy Tak. tam ten tryb się zmienił, ale generalnie w większości wszyscy się pilnują. No też dla mnie tutaj, jak jest, przyjmiemy nawet te Giselle, no to jak jest niedzielny spektakl, no to ja w teatrze jestem koło 14, bo Okej. przychodzę, się przebieram, później przychodzi pani Daria, nasza fryzjerka, która właśnie tutaj pomaga mi się uczesać, bo są role, do których czeszę się sama, a jak są jakieś takie, nie wiem, trudniejsze, albo właśnie, że później w Giselle trzeba tego koczka tam przyczesać, to właśnie pani Daria nam pomaga, bo ona też nas przyczesuje za kulisami. Zawsze sprawdzam wszystkie kostiumy, zanoszę tam co trzeba, jak trzeba jakiś kostium przenieść, bo na przykład w Romeo i Julii to w ogóle mam 5 albo 6 innych kostiumów, więc też sukienkę do duetów wkładam w scenę, bo się przebieram na scenie, więc też tak podchodzę strategicznie, który spektakl, gdzie co trzeba przygotować. Robię makijaż, idę na rozgrzewkę i też bardzo lubię i wydaje mi się, że to już jest trochę taki mój rytuał przed spektaklem. Lubię być wcześniej sobie na scenie, więc zawsze sobie schodzę na spokojnie na scenę. Jak jest to spektakl w puentach, sobie zakładam z puent, jeszcze sobie próbuję pewne elementy i gdzieś tam jeszcze staram się sprawdzić pewne rzeczy. Tego się nauczyłam w sumie od pani Ani Krzyśków, która mnie przygotowywała właśnie do Greka Zorby. Tutaj też Mhm. pani Ania bardzo dużo mnie nauczyła i mogłam się bardzo nauczyć. Zresztą pani Ania pracuje z nami na co dzień. I gdzieś tam naprawdę też jest to osoba, której bardzo dużo zawdzięczam, że tak powiem, na mojej drodze e, kariery. I właśnie pani Ania zawsze mówiła, że ona też jak tańczyła, to że zawsze musiała sobie przepróbować te pewne rzeczy, żeby to pierwsze zmęczenie minęło przed spektaklem. No i rzeczywiście coś w tym jest, bo jak tak przychodzę z biegu na tą scenę, to tak człowiek
nie zdąży się jeszcze zakodować, a ten spektakl już się zaczyna. A jak sobie przychodzę wcześniej, to jest naprawdę tak, że jeszcze przepróbuję rzeczy i przynajmniej dla mojego charakteru to się sprawdza, bo że gdzieś tam mogę się mentalnie też uspokoić i osadzić, żeby ten spektakl sobie zacząć. A malujesz się sama na próby, może nie na próby, na spektakle? Czy Tak. macie makijażystkę taką profesjonalną? U nas w teatrze malujemy się same, więc rzeczywiście mamy wytyczne, do którego spektaklu jak powinnyśmy być pomalowane, jaki rodzaj makijażu, bo rzeczywiście czasami jest ten makijaż sceniczny, taki z Mhm. prawdziwego wydania, że doklejamy rzęsy i tak, żeby ta twarz pięknie wyglądała. A są takie spektakle, że choreograf nie chce mocnego makijażu, więc zdarzało mi się wychodzić Mhm. prawie bez makijażu, tak jak jestem dzisiaj na scenę, więc to jest bardzo to jest zależne od choreografa i od wytycznych, ale malujemy się same. Nawet do takich spektakli, jak mamy, nie wiem, Królewną Śnieżkę i jesteśmy Mhm. zwierzątkami, jestem wiewiórką, więc przemalowanie się z ogrodu, gdzie wcześniej robię ważkę, a później robię wiewiórkę, tam mamy chyba 20 minut, więc jest szybka przebiórka, właśnie mamy farbki od pań fryzjerek i charakteryzatorek, no i już lecimy, że tutaj kropka na nos, tu kropki, tu wąsy i można lecieć dalej, więc nawet takie rzeczy robimy. Ale na przykład jak ktoś sobie nie radzi Mhm. albo jeszcze nie do końca wie, jak to zrobić, no bo też No właśnie chciałam się zapytać o chłopaków, tak? No bo oni na co dzień się tak, nie malują, prawda? Tylko. no to właśnie panie pomagają, właśnie gdzieś tam jak ktoś nie potrafi sam, to panie pomagają i gdzieś tam też edukują w tym procesie, bo rzeczywiście jak się to robi samemu, to jest łatwiej, bo jest też sprawniej i szybciej. Mhm. Ale właśnie tutaj panów do takich trudniejszych makijaży, że właśnie takich bardziej charakterystycznych, no to panie malują. Mhm. Funkcjonuje jeszcze taki stereotyp, że baletnice nie jedzą, że są bardzo chude. Czy mogłabyś rozwiać raz na zawsze ten mit? Wiesz co, ja akurat kocham jeść, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten stereotyp, to wydaje mi się, że jestem bardzo dobrym przykładem, że tak naprawdę to Mhm. tak nie działa, bo jedzenie jest naszym takim paliwem napędowym, że Trzeba mieć właśnie siłę, żeby tańczyć po prostu. dokładnie, że no my zużywamy dużo i też mamy dużo większe zapotrzebowanie niż taka, no powiedziałabym, normalna osoba. I rzeczywiście trzeba być świadomym tego, żeby uzupełniać wszystko i żeby nasz organizm miał siłę na te wszystkie wyzwania, które my Mhm. stawiamy. Więc trzeba jeść odpowiednio i też zwracać uwagę na te składniki, ale ja też mam tak, że jestem wielką fanką wszystkich fast foodów i pizzy i wszystkich takich rzeczy, więc no ja tak mam często, że nawet wczoraj wróciliśmy do domu i też jutro wyjeżdżamy, więc też tak miałam, zjadłabym pizzę. No i ta pizza to u Mhm. mnie jest, ja też jak byliśmy na festiwalu, to jadłam pizzę codziennie. Tak nie wolno, ale, ale gdzieś tam Ale no ja nie, na wadze się to twojej w ogóle chyba nie nie, w odbiło, ogóle ja prawda? całkowicie, dla mnie jedzenie jest moją taką formą radości, kocham pyszne jedzenie, naprawdę lubię jeść, więc gdzieś tam wydaje mi się, że jakbym miała tak jeść tak jak ten stereotyp mówi, to bym była bardzo nieszczęśliwą osobą. Mhm. I też no jednak nasz zawód jest już wystarczająco wymagający, że Mhm. wydaje mi się, że jakbyśmy mieli gdzieś tam się zamykać w tych wszystkich stereotypach i że oczywiście zdarza się tak, że ktoś musi pilnować tej wagi, tak? Że gdzieś tam, nie wiem, ktoś ma jakieś tendencje, no bo każdy jest też inny i to jest bardzo indywidualne, ale wydaje mi się, że do wszystkiego trzeba podchodzić z głową, tak, żeby być po prostu zdrowym i też Mhm. traktować swoje ciało z szacunkiem, bo jest to nasze narzędzie pracy i nigdy nie dochodzić do momentu takiego, że po prostu my się źle czujemy właśnie przez takie czynniki, że nie wiem,
ktoś się odchudzał i robił to w sposób niemądry, tak? Bo teraz wydaje mi się, że mamy dostęp, w ogóle internet, właśnie tak jak my możemy sobie dzisiaj porozmawiać z dwóch różnych miast, tak samo możemy skorzystać to w dobrych celach, więc fajnie jest to, żeby balet też starał się bardziej świadomy, żebyśmy szanowali siebie nawzajem. Też bardzo by mi zależało na tym, żeby właśnie taki body shaming już, żebyśmy Mhm. to zostawiali, bo jest to całkowicie niepotrzebne i dokładanie sobie takich przykrości i jeszcze niepotrzebnych zmartwień, nawet dla normalnych osób jest to całkowicie niepotrzebne. Tak, no bo tancerki oczywiście są szczupłe, ale są też wysportowane, mają mięśnie, prawda, wypracowane latami treningów i to jest tak naprawdę zdrowa sylwetka, a nie no tak już chorobliwie chuda, prawda, tak jak niektórzy. Dokładnie. W sensie, no wiadomo, że gdzieś tam dużo osób jest chudych. Ja Mhm. na przykład wyglądam tak, bo też genetycznie jestem No taką ale jesz tę typową. pizzę, wszystko, a Tak, masz jestem figurę osobą chudą. fenomenalną przecież. Jestem osobą chudą, ale dużo osób też mi w to nie wierzy, dopóki ze mną nie spędzi dnia po prostu, bo ja tak mam, że no, nie wiem, jak wstaję, no to do ciastka, do kawy musi być ciastko, do czegoś Mhm. właśnie, nie wiem, po lekcji musi być drugie śniadanie, ale właśnie ja traktuję jedzenie jako takie paliwo napędowe, że rzeczywiście No bo ja też to, jak to jestem jest paliwo, prawda? tak, ja jak jestem głodna, to się robię niesamowicie zła, więc Mhm. e, wolę, wolę nie być głodna. No ale to też myślę, że no, zwiększa się ryzyko kontuzji, prawda? Jeżeli to ciało jest takie Tak. wyniszczone, takie już nadmiernie chude, no to jednak przy takich obciążeniach, jakie są w balecie, no to jednak to ryzyko kontuzji potem jest większe, prawda? Więc to jest Tak, tak. kolejny argument za tym, żeby jednak znaleźć tą równowagę. Tak, ale no to też właśnie tutaj w ogóle znalezienie równowagi i takie zdrowe podejście do naszego zawodu, no to gdzieś tam już teraz widać różnicę, że podejście ludzi i w ogóle pedagogów się zmienia, że gdzieś tam kiedyś się mówiło, musisz nie jeść, koniec, kropka i tyle, Mm, tak? Teraz widać, że gdzieś tam się rozwijamy jako już nawet całe społeczeństwo, że podchodzimy trochę z sercem do naszych ciał i rzeczywiście, no tak tak. jak powiedziałam, trzeba szanować swoje ciało, bo to jest nasze narzędzie pracy i właśnie najważniejsza jest świadomość, że nawet tak jak młodzież w procesie dojrzewania gdzieś tam, no zdarza się, że ktoś, nie wiem, przybierze 2 kilo, ale miesiąc później wystrzeli, w ogóle urośnie i to gdzieś tam zginie. No i ważne jest to, żeby ludzie po prostu z głową podchodzili do pewnych rzeczy, bo naprawdę można zrobić komuś ogromną krzywdę, nie? Bo gdzieś tam jak byłam w szkole baletowej, no to widziałam dziewczyny, które się borykały, że tak powiem, z tematem jedzenia, bo gdzieś tam popadły w to błędne Mhm. koło. No Mhm. i rzeczywiście fajne jest to, że my jako społeczeństwo po prostu zaczynamy podchodzić zdrowo do tematu. Że już gdzieś Tak. tam jednak może nasza świadomość też się zwiększa, że mimo tego, że gdzieś tam ta sylwetka jest wymagana, no to nie wcale oznaka, że musimy się głodzić, nie? No właśnie, bo można mieć szczupłą sylwetkę, a jeść normalnie, więc to Dokładnie. jesteś najlepszym przykładem, że da się jak najbardziej to połączyć. I właśnie fajnie, że o tym mówisz otwarcie. No i teraz może zmieniając trochę temat, bo też jest dużo takich filmików, gdzie tam baletnica rzuca puentami po schodach, czy może nie rzuca, no wali, tak, sobie wyrywa tam te wkładki, obszywa te puenty. O co w tym chodzi? Jakbyś mogła wyjaśnić ludziom, którzy nie wiedzą, jak działają puenty i po co się to robi w ogóle. Wiesz, to generalnie wszystko zależy od tego, jakiej firmy używamy puenty, bo każda tancerka dostosowuje puenty w taki sposób, w jaki jest jej wygodnie. Więc na Mhm. przykład, tak jak widzimy na filmikach, jeden jest taki, że jest dziewczyna w paczce, nie wiem czy to widziałaś, i właśnie stoi i wali tą Tak, puentą tak, o no właśnie. ścianę. O ścianę Tak, czy no o to schody tam.
Tak, no to chodzi, to jest bardzo dramatyczny sposób, żeby to zrobić. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tutaj naszego internetu, że takich wiralowych podejść. Tak, No tak, to generalnie trochę rozbija się ten przerysowane. Tak, rozbija się ten czubek puenty, żeby on był miększy, bo też no, nasze palce są Mhm. szerokie, a puenty generalnie najczęściej mają taki określony kształt. Też ten tył, te wkładki się wyrywa, jak ktoś chce mieć miększą puentę, więc generalnie każda tancerka w pewnym momencie ma już swój sposób i dokładnie wie, jak sobie przygotować te puenty, żeby były idealne i gotowe do tańca. No bo tak jak puenty wychodzą ze sklepu, to one są tak po prostu one nie są gotowe do założenia, że gdzieś tam w każdych puentach musimy jeszcze doszyć gumki, troczki, więc każdy ma na to swój Mhm. sposób. Istnieją takie zasady, że na przykład jak się uczy dzieci w tych początkowych fazach, no to gdzieś tam te zasady istnieją, ale później na tych zasadach każdy buduje swój model. Ja na przykład nie walę na co dzień puentami o ścianę czy o takie rzeczy, bo akurat używam puenty Gaynora. To jest już taki nowszy model Mhm. puent, one są wykonane z plastiku i gdzieś tam na szczęście nie muszę stosować takich środków. Wydaje mi się, że moi sąsiedzi nie byliby z tego zadowoleni, Tak. ale właśnie dla mnie puenty Gaynora są fajne, bo czuję, że są one dostosowane do mojej stopy, że rzeczywiście z nich bardzo wygodnie i rzeczywiście one starczają na dłużej, czyli tak jak robię spektakl Przyjmiemy Giselle, to mam te puenty na proces prób i na spektakl. Co prawda mam dwie różne pary puent. Na pierwszy akt mam inne Aha, puenty, na drugim akt okej. mam inną parę, bo te akty trochę wymagają różnych rzeczy, ale to też jest moja indywidualna opinia, bo każdy ma Aha, inne no tak. stopy, inne nogi, nie? Więc tu już też trzeba o tym pamiętać. No i gdzieś tam ja się też nie martwię, że w trakcie spektaklu mi się te puenty popsują, nie? Że rzeczywiście te puenty są Mhm. takie bardzo wydajne i też dla mnie jest to olbrzymi atut, bo ja nienawidzę szyć puent. To jest po prostu dla mnie, jak ja mam uszyć nową parę puent, to słuchajcie, ja się zbieram przez tydzień do tego. Ja muszę sobie to specjalnie zaplanować, bo no, strasznie tego nie lubię. A znam osoby, które uwielbiają, że Tak. na przykład Mhm. mają, że twierdzą, że to jest ich taki moment, że one się wtedy relaksują, że sobie siedzą i dubią, a ja po prostu siedzę i widzę, jak ten czas przemija i już po prostu dostaję białej gorączki, ale z czasem już się też tak nauczyłam robić to wydajnie i też zawsze przyszywam najpierw gumki i te puenty noszę tylko na lekcje, a później już jak na spektakl, to doszywam troczki, no bo musimy mieć Mhm. troczki na spektakl. Okej, no to na koniec może jeszcze jeden stereotyp. Stopy w puentach, stopy tancerek. Czy one rzeczywiście są takie poharatane, zniekształcone, zakrwawione, jak czasem widzimy takie zdjęcia, czy nie jest aż tak strasznie? Generalnie no te stopy gdzieś tam z czasem się przyzwyczajają. Ja bym to porównała jak, nie wiem, kupicie sobie nowe buty i gdzieś Mhm. tam na początku je zakładacie, to one są no niewygodne, Niewygodne. zdarza się jakieś obtarcie, ale już po jakimś czasie jak zakładacie te buty, to to obtarcie się nie pojawia. I dzieje się to tak, że ta skóra w tym miejscu gdzieś tam no, twardnieje. Ona nie twardnieje, ale się przyzwyczaja do tego, więc generalnie tancerki już mają stopy przyzwyczajone, więc jak pracują w tych puentach cały czas tych samych i mają dobre wkładki, no bo już czasem też wiesz, co jest dla ciebie odpowiednie i dobre, Mhm. no to rzeczywiście bardzo się zdarza rzadko, że gdzieś tam jest ten odcisk. No zdarza się, no ale każdemu się zdarza. Jak czasami założysz Adidasy i też masz odcisk Mhm. na palcach czy coś, nie? No, biegacze A mają bardzo rzeczywiście duże te jakieś tam bumble i tak dalej. no, więc no to też każdy ma trochę inaczej, zależy czy masz tendencję też do takich rzeczy. No mi zawsze na początku sezonu się zdarza, że gdzieś tam coś się obetrze czy coś, ale później już ta skóra wraca do normalnego trybu. No zależy też, jeżeli chodzi o kształt tych stóp, tak? Bo wszyscy gdzieś tam kojarzą te stopy, że rzeczywiście są masakrycznie Te brzydkie i w ogóle katastrofa. No zdeformowane. tak, no generalnie każde stopy gdzieś tam też nosimy na co dzień takie buty, że zdarza się tak, że Mhm. osoby nietańczące też mają haluksy, bo to jest po prostu zwrotnienie.
U tancerek te haluksy są, ale też jakbyśmy zwrócili uwagę, osoby nietańczące też mają haluksy, więc to nie jest tak, że to Mhm. tylko tancerki. Em, U mnie gdzieś tam zaczynały mnie boleć te haluksy i właśnie koleżanka, która pracuje z Ameryki przyjechała, u nich są takie wkładki, co się nazywają Perfect Fit. Aha, Do point. To są takie wkładki, gdzie sobie jak gdyby ja bym to porównała do takiej ciastoliny. Nie wiem, czy kojarzycie takie zabawki aha, dla dzieci, że można sobie to tak modelować, taka plastelina trochę. No i mamy taką plastelinę i ją sobie nakładamy na palce u stóp, no to nakładamy taki materiał w folię i wkładamy to w puentę i sobie drepczemy w tym troszeczkę i te wkładki to jest taki odlew naszej stopy. I naprawdę od czasu, kiedy zaczęłam stosować te wkładki, nie mam żadnych problemów ze stopami. W ogóle odcisków, w ogóle jakiegoś bólu, takiego, nie wiem, dziwnego, więc wydaje mi się, że dużo wychodzi też z tematu o też naszej świadomości i zadbania o te stopy. Ja na przykład w lato uwielbiam chodzić w klapkach, więc zawsze staram się, żeby te stopy jednak nie podchodziły blisko tego stereotypu tancerek. No mi się zdarza, że ta stopa że rzeczywiście gdzieś tam, może ta skóra jest trochę bardziej sucha pod stopami, jak tańczymy na boso spektakle, no bo jednak tarcie o ten plastik, o tą podłogę, że zdarza się, że gdzieś tam ta mhm. stopa ma jakiś ten, ale no to nie jest tak, że mamy jakieś stopy, nie wiem, zombie. No tak. Dobrze, to tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Powiedz, jakie masz plany teraz jeszcze na wakacje, na przyszłość, na kolejny sezon? Właśnie zbieramy się, bo wróciliśmy z gór, z tego festiwalu. Zbieramy się odwiedzić naszą koleżankę z pracy we Włoszech. W sumie Mhm. to jest fajne, bo jak pracujemy w takim zespole międzynarodowym, to później się okazuje, że w każdym zakątku świata się gdzieś tam Ktoś jest. ma kogoś znajomego, więc właśnie jedziemy odwiedzić naszą przyjaciółkę, a później chcemy sobie pojechać na jakieś wakacje jeszcze, ale nie zdecydowaliśmy gdzie. Więc zdradzę Wam to gdzieś tam na Instagramie, jak już podejmiemy decyzję, to się z pewnością pochwalę, ale chcemy sobie jeszcze pojechać gdzieś, skorzystać z pogody, bo z kolei w zeszłym roku byliśmy u Josha rodziny w Australii, bo Josh pochodzi z Australii i jak my mamy lato, to w Australii jest zima, więc Mhm. przegapiliśmy totalnie lato i mieliśmy, że tak powiem, podwójną zimę, więc jesteśmy bardzo stęsknieni słońca, więc pewnie pojedziemy gdzieś, gdzie jest ciepło i gdzie jest plaża i Mhm. morze i tak dalej. A później 15 sierpnia wracamy do pracy i rozpoczynamy pracę nad nową premierą Kopeli. Okej, czyli też klasyka wraca. Dokładnie, tak, tak. Więc teraz też startujemy z klasyką, więc gdzieś tam też niedługo będzie trzeba wrócić do ćwiczeń i zacząć robić lekcje, żeby rozpocząć ten sezon tak trochę przygotowanym, a nie tak z biegu, z wakacyjnego nastawienia. Okej, no ale na razie jeszcze wakacje, więc życzę Dokładnie. Ci miłego wypoczynku. No i zapraszamy do Łodzi, do teatru, żeby podziwiać Karolinę na To, scenie. tak, zapraszam i dziękuję serdecznie za miłą rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.